Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Państwa na taką trochę wycieczkę mało fotograficzną, podczas której rzecz jasna robiłam zdjęcia i jak Państwo widzicie kręciłam też trochę filmów, ale właściwie to była wycieczka, na którą wybrałam się z przyjaciółką, a zdjęcia były przy okazji. Tutaj jak Państwo widzicie wybrałyśmy się na 3 kopce wiślańskie, poszłyśmy sobie z Wisły Kopydło, a skończyłyśmy w Wiśle Uzdrowisko. Szlak ten był bardzo przyjemny i bardzo była to też przyjemna wycieczka. Drodzy Państwo, w trakcie całego tego krótkiego filmu będą sobie oczywiście leciały zdjęcia. Co miałam ze sobą? Ze sobą miałam mojego Olympusa M5 Mark III i tylko 2 obiektywy. 12-45 i 75-300. Wszystkie te zdjęcia, które teraz Państwo widzicie, one są z 12-45, bo generalnie idąc pod górę szłam sobie z 12-45, a idąc z góry, czy będąc już na górze, zmieniłam obiektyw na 75-300. To jest bardzo przyjemny szlak, jeżeli Państwo szukacie czegoś na weekend, czegoś niezbyt męczącego, czegoś, co może być fajne dla całej rodziny, to ja serdecznie polecam. Ja kondycji nie posiadam, a ten szlak jest naprawdę w porządku. Czasem mam takie poczucie, że to jest bardzo duże ułatwienie, albo taki nawet przywilej mieszkać na Śląsku, bo tak naprawdę do gór jest bardzo blisko. Wystarczy wsiąść w pociąg, 2 godziny później, jeśli chcemy jechać do Wisły, jesteśmy już w górach i to jest bardzo, bardzo fajne. Szlaków jest tutaj mnóstwo, są pięknie oznaczone, można sobie iść i fotografować. Pogoda, drodzy Państwo, tak jak widzicie tutaj na filmie, ona nie była idealna pod zdjęcia. To zdecydowanie było zbyt mocne słońce, ale udawało się czasem coś uchwycić takiego przy okazji, po drodze jakaś może jakiś właśnie mały mech, czy jakiś taki grzybek, który po drodze się napatoczył. Takie rzeczy udawało się uchwycić, no a na samej górze już było naprawdę pięknie i przyjemnie i można było odpocząć. Widok z 3 kopców wiślańskich jest bardzo przyjemny. My miałyśmy jeszcze to szczęście, że to była środa tuż przed świętem, w związku z czym nie było ludzi. Po długi weekend dopiero zaczynał się następnego dnia. Celowo wybrałyśmy taki dzień, żeby ludzi nie było i ta cała polana przy telesferówce była tak naprawdę nasza. Tutaj widać, że pogoda też, jeśli chodzi o widoki, nie była może jakaś zachwycająca, bo było tak może nie mgliście, ale bardzo nieprzejrzyście. No i jak Państwo mogliście się spodziewać, albo jak sami też robicie, oczywiście odpoczywałyśmy przy trunkach różnych i przy świeżej, pachnącej, świeżo upieczonej drożdżówce. Tu jeszcze kilka widoczków z samego szczytu, drodzy Państwo, który jest bardzo przyjemny. Ławeczek jest mnóstwo, więc nawet w sezonie jest tutaj sobie gdzie wypocząć. Zdarzają się też oczywiście ci, którzy jeżdżą na rowerach po górach, których ja serdecznie podziwiam. Nigdy w życiu bym tego nie zrobiła, no ale oni jeżdżą i cieszą się tym. Drodzy Państwo, jest jedna rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o fotografię i o sprzęt tutaj. Bardzo żałowałam, że nie wzięłam filtra, przynajmniej polaryzacyjnego. Właściwie tylko taki mam. Ale by się tutaj przydał, bo może by trochę te rozbłyski na liściach podczas zdjęć zniwelował. Ale zaczęłam tutaj zauważać, że moja M5 ma jakieś problemy z ostrzeniem. I tu chciałam Państwa zapytać, ci z Państwa, którzy M5 Mark III używają, bądź innych aparatów Olympusa, czy zauważyliście Państwo kiedyś, że Wasza M5 ma problem z ostrzeniem? Bo moja to już jest któryś raz, kiedy mam takie uczucie, że chyba powinnam ją odesłać do serwisu i nie wiem.
Po prostu nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie i takie odczucie, czy faktycznie były warunki trudne, żeby ona wyostrzyła, ale było kilka takich momentów, że naprawdę nie potrafiła wyostrzyć na coś, na co celowałam, a tutaj, jak Państwo widzicie, no światła było dość wystarczająco. No i muszę się temu przyjrzeć, trochę mnie to martwi, bardzo bym nie chciała, żeby się okazało, że muszę ją oddać do serwisu, ale kto wie. A póki co, drodzy Państwo, z tych zdjęć, które wyszły w miarę ostre, chociaż to na przykład ostre nie jest, to zapraszam jeszcze do pocieszenia się widoczkami właśnie z Beskidów. No i drodzy Państwo, dom z widokiem marzeń. Taki taras mieć, na takim tarasie pić poranną kawkę. Coś wspaniałego. Życzę Państwu przepięknego dnia. Życzę Państwu pięknego lata, żeby było pięknie słonecznie, ale też i fotograficznie ciekawie, bo nie zawsze jak jest pięknie słonecznie, to jest fotograficznie ciekawie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam Państwa do tego, żebyście się dzielili swoimi zdjęciami. Jest już taka możliwość w karcie społeczność. Bez odpowiadania na mojego posta możecie Państwo, jak się nie mylę, zamieszczać treści i zdjęcia. Przynajmniej tak zrozumiałam, że taką właśnie możliwość ta karta Państwu daje. Zatem do zobaczenia w kolejnym filmie i mam nadzieję, że w jakichś postach.